Od firmy Banggood otrzymałem do testów taki oto nadajnik. Jest to Eachine bądź Eachine TX526. Nadajnik ten posiada kilka cech, które są dla mnie szczególnie ważne i myślę, że dla większości z nas. Główną z nich będzie możliwość zmiany mocy nadawania od 25 poprzez 200 aż do 600 mW. Jest to na pewno o tyle pożyteczne, że jeżeli latamy ze znajomymi, możemy zmniejszyć moc nadawania, w ten sposób nie będziemy sobie wchodzić na kanały, czy tam nie będziemy zakłócać odbioru znajomych i wzajemnie. Na pewno przyda się to też osobom ścigającym się na przykład dronami. No tam zdaje się, że obostrzenia wymagają, żeby nadajniki nadawały w 25 mW i zależnie gdzie latamy, czasami może dozwolone jest 200 mW. Oprócz tego mamy tutaj 40 kanałów oraz raceband, co znowu pomaga przy lataniu w większej grupie. I ostatnią opcją, taką jakby dodatkową, ekstra, jest możliwość wyłączenia nadajnika, niezależnie od tego, czy zasilanie jest włączone, czy wyłączone. To jest o tyle dobre, że grzebiąc w domu przy naszej platformie, czy to będzie multirotor, czy samolot, no nie musimy się obawiać o to, że nadajnik się zniszczy od przegrzania. Po prostu wyłączamy go za pomocą tego tutaj przycisku. No i mamy spokój. Pierwszą rzeczą, która rzuca się po odpakowaniu przesyłki, jest samo opakowanie. No jest to wiadomo śmieszna i banalna rzecz, bo nikt nie lata na opakowaniu ani na instrukcji, no ale cieszę się, że w końcu ktoś się postarał i zapakował należycie swój produkt. Zawsze lepiej to wygląda niż przykładowo to jak pakuje je Foxeer. To jest Foxeer TM25 Switcher, którego nikomu nie polecam, bo to już moja druga sztuka, która też jest zniszczona. No ale nieważne. Tak jak mówiłem, opakowanie jest bardzo fajne, no ale nie będziemy na nim latać, pewnie większość z nas je zaraz wyrzuci, więc przejdźmy dalej. Do tego mamy instrukcję w języku angielskim. Tutaj dodam, że jest to angielski, a nie chiński angielski, więc dość łatwo się tutaj rozczytać i zorientować. A w zestawie mamy, tak jak widać, sam nadajnik, antenkę, bacik z opisem, że jest to antenka Pro. Nie wiem, co to ma znaczyć. No i sam przewód zasilający do nadajnika, który ja pozwoliłem sobie już przerobić tak, żeby za chwilę podłączyć całość i pokazać, jak to działa. Zanim to jednak nastąpi, pozwolę sobie zwymiarować cały ten nadajnik i go zważyć, tak żeby unboxing był pełny. Jak widać, szerokość to 20,5 mm. Wysokość bez złącza antenowego to około 28,5 mm. A szerokość, a właściwie wysokość w najszerszym miejscu to 8 mm. Waga tego nadajnika to 7 gram. Razem z dołączoną do zestawu antenką 15 gram. Przewód ważyłem wcześniej i ważył on 2 gramy, natomiast teraz po zmianie na pewno jest dużo cięższy. Chociaż nie, 3 gramy. Pozwoliłem sobie tutaj zmienić złącze antenowe na SMA, tak żeby pasowało do mojej koniczynki, ale chyba nie będzie to miało to większego wpływu na test i to, co teraz zobaczymy. A więc tak, kiedy nadajnik pierwszy raz odpakujecie i podłączycie do zasilania, to prawdopodobnie będzie on w stanie wyłączonym, co sygnalizuje tutaj to 0 na wyświetlaczu. Włączę go dopiero za chwilę. Na początku omówię może, jak zmieniać kanały i jak zmieniać band, na którym nadaję. Otóż kiedy nadajnik jest podłączony do zasilania, krótkie przyciśnięcia guzika zmieniają kanał od 1 do 8, jak widać. Zostawię go sobie na pierwszym. Jeżeli teraz przytrzymamy przycisk przez około 5 sekund, wchodzimy w tryb wyboru bandu, na którym nadaję, od A przez B, E, F i na koniec raceband. Jako że tu ten odbiornik po lewej stronie odbiera tylko na E1, to ustawimy taki kanał. No i teraz ostatnia rzecz, to jak włączyć nadajnik i jak wybrać moc, z jaką nadaje. Nic prostszego, znowu przyciskamy
guzik i trzymamy go przez dłuższy czas, około 10 sekund, może szybciej troszkę. I w tym momencie zaczyna nam mrugać 0. Albo moc, jaka była wcześniej wybrana. Kolejne przyciśnięcie szybkie uruchamia go w trybie 25 mW, 200 mW oraz 600 mW. Następne przyciśnięcie oczywiście wyłącza nadajnik. To, o czym warto jeszcze tutaj pamiętać, to to, że nadajnik ma pamięć swoich ustawień, więc jeśli na przykład lataliśmy przed chwilą albo testowaliśmy coś, a później chcemy w domu pozmieniać ustawienia i podłączyć zasilanie do naszej platformy, no to warto podnieść nadajnik, wyłączyć go, żeby się nie grzał bez potrzeby, a następnie pamiętać o tym, żeby włączyć go znowu, kiedy już pójdziemy polatać. I teraz ostatnia sprawa, która została do omówienia, to jakie tutaj mamy podłączenia. Podłączyć możemy 7 do 24 V, następnie mamy ground, wideo, audio i znowu ground. Jak widać, brakuje tutaj opcji zasilania kamery z nadajnika. No ja osobiście nigdy z tego nie korzystałem, ale no wiem, że kilka osób będzie tym zawiedzione. Równolegle wyszła wersja ET526, też od Eachine, i tam wydaje mi się, że jest taka możliwość. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tą krótką recenzję, tudzież unboxing. Postaram się w najbliższym czasie pomierzyć nadajnik Immersion Power Meterem i sprawdzić, czy na danym ustawieniu rzeczywiście wypluwa taką moc, jaką powinien, a nie większą lub mniejszą, tak jak było to w przypadku Foxeera Switchera. I wsadzę nadajniczek do swojego skrzydełka, polatam i zobaczę, jak to będzie w praktyce. Także niedługo postaram się wrzucić dalszą część tej